Witam o poranku. Wczoraj słyszałem w RMF o silnym PLN, więc złoty, co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Celem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do bezpłatnego kursu online dostępnego tam na dole w opisie i w komentarzu, poświęconemu temu, jak inwestować na giełdzie. Andrzej Stefaniak. Wczoraj słyszałem w RMF o silnym PLN, więc złoty, co dalej? Jakie było dla mnie zaskoczenie, gdy wczoraj po nakręceniu dla Państwa porannego wpisu usłyszałem w radiu RMF FM luźną rozmowę prowadzących i wspominali oni o tym, że złoty jest rekordowo silny, że złoty jest najmocniejszy od roku. Więc od razu skojarzyła mi się stara rynkowa maksyma i powiedzenie o tym, że jeżeli coś na rynkach finansowych dociera do czołówek gazet, do mass mediów, no to należy wzmożyć czujność i że jest to wielka czerwona lampka, że może dojść do jakiegoś odwrócenia tendencji, którą obserwujemy na rynkach finansowych. I naprawdę warto zwrócić na to uwagę i być bardzo, bardzo czujnym, co wkrótce może się wydarzyć na rynku krajowych aktywów oraz oczywiście szeroko na rynkach finansowych. I kolejne moje zdziwienie dotyczyło tego, że bardzo podobne przemyślenia miał jeden z twitterowiczów polskich którzy zajmują się ekonomią i rynkami finansowymi, Mikołaja Raczyńskiego, który także bardzo ładnie i wprost ujął to w słowach w twicie, który jest w tle, o tym, że umocnienie PLN wjechało na czołówki gazet. Dlatego też moim zdaniem powinniśmy coraz bardziej czujnie obserwować wydarzenia na rynku złotego i też jestem bardzo zainteresowany wkrótce odpowiedzią na pytanie, czy czasem nie będziemy wkrótce świadkami odwrócenia tej niezwykle korzystnej dla złotego tendencji. Może nie w długim, bardzo długim terminie, ale jakiejś większej korekty, która doprowadziłaby do uspokojenia nastrojów i wychłodzenia tych niezwykle optymistycznych rozmów, czy też wszystkich tych informacji, które pojawiają się w mass mediach, którzy wcześniej nie zajmowali się rynkami finansowymi, w tym wypadku mowa o rynku złotego. Czy faktycznie tak się stanie? Będziemy śledzić to w czasie rzeczywistym, ponieważ moim zdaniem ostrzeżenie płynące z szerokich mediów w stosunku do złotego stało się faktem. Ale jakie są perspektywy dla złotego? To nas niezwykle interesuje. Złoty, co dalej? PLN, co dalej? Co może się wydarzyć? I czy złoty jest faktycznie taki rekordowo silny? Na następnym wykresie widzimy, jak od samego początku tego roku zachowują się najważniejsze waluty na całym świecie i widzimy, że faktycznie złoty jest w czołówce, nie jest najsilniejszą walutą, umocnił się o ponad 5% względem amerykańskiego dolara w tym roku, chociaż meksykańskie peso umocniło się 2 razy bardziej, o ponad 10%. Natomiast ewidentnie jest w czołówce w pierwszej dziesiątce tych najsilniejszych walut w tym roku na świecie. No i pytanie jest, co dalej się wydarzy. Czy czasem naprawdę przed nami nie będzie jakaś większa korekta, która ostudzi nastroje i doprowadzi do tego, że temat złotego zniknie z szerokich mass mediów, które docierają do szerokiego grona Polaków. I co jest także bardzo istotne, warto zwrócić uwagę, że jeszcze parę miesięcy temu płakano w mediach i w przestrzeni publicznej o tym, że złoty idzie do 6 zł albo jeszcze bardziej będzie się osłabiał. Natomiast teraz mówimy o rekordowo silnym złotym, więc taka zmiana ekstremalnych poziomów nastroju stała się faktem i naprawdę bądźmy wyczuleni wkrótce na wielkie możliwości zmian siły albo słabości krajowej waluty, ponieważ jeżeli faktycznie doszłoby w tym momencie do lekkiego odwrócenia i korekty wzrostowej, byłoby to zupełnie naturalne zjawisko i od skali korekty moglibyśmy uzależnić faktyczną ocenę siły albo słabości krajowej waluty, natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, że przełamanie przed kilkoma tygodniami ważnych poziomów technicznych względem euro, jak i amerykańskiego dolara oznacza, że rynek chce w średnim terminie umacniać złotego i pytanie także będzie, czy ta perspektywa umocnienia przełoży się także na długoterminową perspektywę.
Wczoraj wystąpienie miał prezes Glapiński, który odnosił się do siły złotego. Mówił o tym, że umocnienie krajowej waluty będzie wpływać także, żeby pogłębić procesy dezinflacyjne, więc umocnienie złotego jest jak najbardziej uzasadnione oraz oczywiście to, że wzrost euro-dolara jest niezwykle korzystny dla polskiej gospodarki, ponieważ pozwala, żeby importowane towary, zwłaszcza paliwa, były coraz tańsze, natomiast pozwala utrzymać marże eksporterom polskim, którzy się przede wszystkim rozliczają w walucie europejskiej. Więc to, co się dzieje na eurodolarze, czyli wzrosty eurodolara, są wybawieniem i niezwykle pozytywną informacją dla całej polskiej gospodarki. Dlatego też to jest niezwykle istotne dla nas wszystkich, żeby zakładać dalsze wzrosty eurodolara z perspektywą tego, żeby były realizowane scenariusze zakładające umocnienie krajowej waluty. I pytanie jest takie, czy te umocnienie złotego, które się teraz pojawiło, będzie przekształcane w perspektywę długoterminową. Ja ten wykres, który teraz jest, bardzo często pokazuję Państwu, pokazywałem przede wszystkim rok temu, podczas tych zawirowań na jesieni, ponieważ w takiej sytuacji wtedy mieliśmy niezwykle zbliżoną sytuację do okresu sprzed 20 lat, kiedy punkty swapowe, roczne wartości punktów swapowych były niezwykle atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych i to moim zdaniem oni byli głównymi, którzy akumulowali wtedy polską walutę. Po prostu pozwalało im to przy utrzymywaniu długiej pozycji w złotym na 3000 bądź nawet 4000 punktów swapowych. To naprawdę są gigantyczne wartości. Gdy popatrzymy sobie, co działo się 20 lat temu, to te punkty swapowe lekko tylko przekroczyły 2000 w skali rocznej, a teraz przekroczyły nawet 4000, więc złoty był niezwykle atrakcyjny i teraz widzimy, jak bardzo mocno schodzą znowu te punkty swapowe. Teraz jest 1600 punktów swapowym na euro-złotym w perspektywie 12 miesięcy, czyli te wartości zmniejszyły się o połowę, a ten wykres pokazuje atrakcyjność krajowej waluty. Natomiast chciałbym także w tym wypadku zwrócić uwagę na fakt, że perspektywa sprzed 20 lat mówiła o tym, że wchodziliśmy równolegle do Unii Europejskiej. Dlatego też środki z KPO mają teraz takie duże znaczenie. Wtedy 20 lat temu zaczęły napływać do Polski pierwsze środki z Unii Europejskiej, a teraz, gdyby się udało porozumieć w sprawie KPO, mogłaby się powtórzyć taka sama zależność i te same warunki na rynku złotego mogłyby wystąpić, jakie wystąpiły 20 lat temu, a to mogłoby sprawić, że przed złotym naprawdę byłaby perspektywa nie tylko kilkumiesięcznego umocnienia, ale nawet kilkuletniego. Pamiętamy, co się wtedy działo 20 lat temu, kiedy od 2004 roku do 2008 przez 4 lata złoty się umacniał. Teraz mamy już powiedzmy pół roku umocnienia krajowej waluty, więc jeżeli pojawią się informacje o tych dodatnich przepływach z Unii Europejskiej, wzmocnionych KPO, to moim zdaniem może być to jeszcze bardziej dodatkowy czynnik sprzyjający temu, żeby powielił się schemat obserwowany 20 lat temu i żeby te umocnienie złotego, które teraz obserwujemy, przekształciło się w długoterminową falę umocnienia aprecjacji krajowej waluty. Czy tak będzie? Będziemy oczywiście to ściśle monitorować. Te środki z Unii Europejskiej nie są najważniejsze, ponieważ najważniejszy czynnik umocnienia złotego to jest ruch na euro-dolarze, ale gdyby się pojawiły takie informacje o tym KPO, to naprawdę perspektywy ku umocnieniu krajowej waluty byłyby wręcz ogromne. No i zwróćmy także uwagę po tej decyzji RPP w sprawie stóp procentowych, jak teraz rynek widzi perspektywy co do przyszłych stóp procentowych. WIBOR 3-miesięczny widzimy jest bardzo płaski, natomiast stawki FRA dotyczące tego, gdzie mogą kształtować się stopy procentowe mniej więcej w październiku i w listopadzie, mówią nam o tym, że rynek wycenia co najmniej jedną obniżkę stóp procentowych,
A jeżeli pojawią się sprzyjające warunki, to nawet w perspektywie tego listopada będzie można liczyć na 2 obniżki stóp procentowych od obecnego poziomu. Ja osobiście spodziewam się, że taka pierwsza obniżka stóp procentowych mogłaby wystąpić w październiku w naszym kraju, w sytuacji, kiedy we wrześniu doszłoby do pierwszej obniżki w Stanach Zjednoczonych. No ale oczywiście wszystko może się zmienić. Tutaj sytuacja jest bardzo także dynamiczna, jak wiemy, jak obserwujemy na rynku. Dlatego te perspektywy ku obniżkom stóp procentowych się pojawiają, stają się coraz bardziej realne i w drugiej połowie roku, jeżeli tylko procesy inflacyjne pozwolą, procesy dezinflacyjne przyspieszą. Jeżeli inflacja w Polsce stanie się jednocyfrowa w trzecim kwartale, to w takiej sytuacji będzie zielone światło do obniżek stóp procentowych i stanie się to nie tylko w Polsce, to nie będzie działanie przedwyborcze, ponieważ obniżki stóp procentowych będą od Stanów Zjednoczonych aż tutaj przez Europę, a nawet Czesi zakładają, że będzie u nich mocniejsze obniżanie stóp procentowych niż w Polsce, więc to nie będzie jakiś ewenement to, że w Polsce na przełomie trzeciego i czwartego kwartału dojdzie do pierwszej obniżki stóp procentowej, co wycenia teraz rynek i transakcje, gdzie inwestorzy własnymi pieniędzmi obstawiają przyszłą trajektorię stóp procentowych. To, że jest taka perspektywa dezinflacyjna, perspektywy obniżki stóp procentowych, perspektywy recesyjne, mocnego osłabienia gospodarczego sprzyja polskim obligacjom, dlatego nie dziwmy się, że na naszych oczach testujemy styczniowe minima na rentowności i jest ogromna szansa, że je pokonamy, że je przebijemy i że nastąpi następna fala umocnienia polskich papierów, hossy na polskich obligacjach, a jak powiedziałem, perspektywy dezinflacyjne, perspektywy obniżki stóp procentowych sprawiają, że naprawdę materializuje się na naszych oczach także prognoza o tym, że cały 2023 rok będzie dobrym okresem do inwestowania na rynku obligacji, a dopiero przyszły rok, kiedy będą się materializowały w gospodarce pierwsze obniżki stóp procentowych, będzie korzystnym okresem do inwestowania na rynkach akcyjnych. Więc moim zdaniem polskie obligacje potwierdzają nie tylko siłę krajowej waluty, to, że inwestorzy tutaj do nas napływają i że przede wszystkim ten kapitał jest lokowany na polskim rynku obligacji, a w drugiej kolejności na rynku polskich akcji. I teraz właśnie perspektywa polskich akcji. Warto być świadomym tego, co się dzieje. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych na razie bardzo spokojnie czeka na to, co się wydarzy. Przede wszystkim na eurodolarze oraz oczywiście na giełdach na całym świecie. Dlatego też konsolidacja przy styczniowych maksimach cały czas trwa. Poziom 1900 punktów jest moim zdaniem cały czas punktem odniesienia jako wsparcie, a oporem, jak widzimy na wykresie, są okolice 2000 punktów, które bardzo dobrze korelują z maksimami styczniowymi. To jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna. Dlatego też każde przejście poziomu 2000 punktów powinno dodatkowo uruchomić wielki popyt. Moim zdaniem będzie to sygnał także ku temu, że szeroka masa inwestorów zauważy, że to, co się teraz dzieje, nie jest tylko jakimś chwilowym odbiciem, ale faktycznie rozpoczyna się hossa. Dlatego też psychologiczny poziom 2000 punktów jest teraz taki istotny. Co mnie lekko niepokoi, to, że obecnie spada obrót, co widać na wykresie tutaj, ale warto także zwrócić uwagę na LOB, czyli na liczbę otwartych pozycji na futures na indeksie WIG20, który jest największy od bardzo, bardzo wielu miesięcy, od tych zawirowań, które miały miejsce na jesieni w poprzednim roku, czyli rynek faktycznie obstawia i nastawia się na mocny impuls. Ja osobiście spodziewam się, że cały ten rok przyniesie nam jednak wzrosty indeksu WIG20, ale to nie będzie taki jednostronny, gładki impuls. Może dojść wkrótce do jakiegoś zawirowania korekty spadkowej, kolejnej próby wywołania spadków, natomiast punkty odniesienia są bardzo czytelnie zarysowane, poziom 1900 od dołu i 2000 od góry. Po prostu warto czekać i obserwować, co się wkrótce wydarzy. I jaki jest ten główny winowajca i czynnik, który sprawia, że polskie aktywa są albo kupowane, albo są sprzedawane, to jest oczywiście zachowanie euro-dolara. I na tym wykresie naprawdę widać jak na dłoni, że jeżeli mamy do czynienia z długoterminowym trendem spadkowym euro-dolara, czyli falą kupna amerykańskiego dolara,
to w takiej sytuacji warszawska giełda papierów wartościowych cierpi. Bez względu na to, kto jest prezesem Narodowego Banku Polskiego, kto w Polsce rządzi, jakie są poziomy podatków, nie ma to naprawdę żadnego znaczenia dla giełdy papierów wartościowych. Ona jest pod wpływem zachowania euro-dolara. Natomiast jeżeli mamy do czynienia ze wzrostem euro-dolara, z długoterminowym trendem wzrostowym, jak to miało miejsce 20 lat temu, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia, kto w Polsce rządzi, jakie są poziomy podatków, jakie są poziomy prawne dla działalności gospodarczych. Naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Liczy się tylko to, że euro-dolar rośnie i wtedy giełda papierów wartościowych silnie rośnie. Widzimy, że ta wielka hossa sprzed 20 lat była właśnie napędzana wzrostem euro-dolara, ponieważ wtedy kapitał z Wall Street szukał na całym świecie stopy zwrotu i rynki emerging markets, rynki wschodzące były idealnym celem ku temu. Dlatego też wzrosty euro-dolara tak bardzo sprzyjały temu, żeby giełda papierów wartościowych rosła. I jeszcze raz przypomnę, nie miało to żadnego znaczenia, kto w Polsce wtedy rządził, jakie były poziomy podatków, jakie były poziomy regulacji prawnych, działalności gospodarczych. Naprawdę nie miało to żadnego znaczenia. Liczył się tylko i wyłącznie przepływ kapitału do amerykańskiego dolara albo od. I wniosek jest więc taki, jeżeli teraz rozpoczyna się po 20 latach następna fala długoterminowych wzrostów euro-dolara, czyli falę osłabienia amerykańskiego dolara w skali globalnej, to warszawska giełda papierów wartościowych będzie miała szansę zdyskontować to następną wielką hossą, która będzie przypominała to, co się działo 20 lat temu. Dlatego też wniosek jest więc taki: obserwujmy euro-dolara, czy kontynuacja tendencji wzrostowej trwa, ponieważ jeżeli tak, to przeżyjemy wkrótce, w kolejnych miesiącach i latach bardzo podobne zjawisko, jakie miało miejsce 20 lat temu, czyli po prostu wielką hossę. I takie są zależności na rynku, drodzy Państwo, i mówmy sobie szczerze, jak jest, a nie tutaj zagmatwajmy sobie perspektywę jakimiś narracjami, które nie mają większego przełożenia na rynki finansowe. Mówmy po prostu, jak jest na GPW. Natomiast warto także zwrócić uwagę na subindeksy warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Średnie spółki, czyli MWIG 40 też ładnie rośnie, ale przede wszystkim uwaga powinna być skierowana na małe spółki, czyli SWIG 80, gdzie jesteśmy już bardzo, bardzo blisko szczytów, które były historycznie ustanowione, czyli nowych maksimów wszechczasów. I jeżeli tendencja korzystna dla polskich aktywów będzie kontynuowana, to prędzej czy później będziemy mieć nowe maksima wszechczasów na indeksie SWIG 80, czyli małe spółki, gdzie przede wszystkim polscy inwestorzy krajowi lokują swoje aktywa. Ten indeks rozpocznie tworzenie historycznych ekstremów i hossa wejdzie w kolejną fazę, która, jeżeli trafi pod strzechy polskich domów, może być napędzana dodatkowym kapitałem, na co moim zdaniem liczą inwestorzy. Warto także zwrócić uwagę na zanikający obrót teraz na tym wzroście. To może niepokoić, ale oczywiście na razie tendencje wzrostowe są jak najbardziej dobrze widoczne i moim zdaniem jest ogromna szansa, że przebijemy maksima wszechczasów i będziemy tworzyć nowe maksima wszechczasów, a hossa wejdzie w kolejną fazę. Warto być tego świadomym, że pomimo tych poziomów, na których teraz jesteśmy, polskie akcje są wciąż niedowartościowane, są naprawdę bardzo atrakcyjne, zwłaszcza te duże spółki, dlatego też jest perspektywa nawet fundamentalna dalszych wzrostów indeksów giełdowych. No i teraz ten rynek światowy przewertujmy, co się dzieje, ale zanim to się stanie, zachęcam do tych specjalnych materiałów edukacyjnych, które są podlinkowane tam na dole w komentarzach i także w opisie. Temat, który jest niezwykle istotny, czy koniec podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych to początek recesji. Warto się z tym materiałem zaznajomić oraz także z innymi podlinkowanymi tam na dole w opisie i także w komentarzu. Rynki światowe przede wszystkim to euro-dolar. Euro-dolar wczoraj próbował przebić się przez dolne ograniczenie tej miesięcznej konsolidacji. Na razie się to nie udaje, ale dzisiejsza sesja ma potencjał, żeby tak się stało. Tworzą ona na naszych oczach świeca tygodniowa faworyzuje scenariusze prospadkowe. Warto być tego świadomym, że w krótkim terminie narasta presja na to, żeby jednak amerykański dolar był kupowany. No zobaczymy, co się wydarzy. Te ostatnie wczorajsze minima są punktem odniesienia w bardzo krótkim terminie. Amerykańskie obligacje na fali procesów dezinflacyjnych, które były
w danych zawarte w ostatnich dniach sprzyjają temu, żeby rentowności spadły. Wnioski są jednoznaczne, także amerykańskie obligacje coraz bardziej kierują się w stronę hossy, ponieważ przybicie ostatnich minimów będzie oznaczało nową falę hossy na amerykańskich obligacjach. Po tych danych, jakie są perspektywy co do stóp procentowych, cały czas w rynku są 3 obniżki o 25 punktów bazowych do końca tego roku, więc tutaj generalnie niewiele się zmieniło. Rynek cały czas nastawia się na luzowanie i że pierwsza obniżka stóp procentowych będzie we wrześniu w tym roku w Stanach Zjednoczonych. Obserwujemy także coraz bardziej widoczną relatywną siłę amerykańskich akcji. To, że indeksy giełdowe nie chcą pokonać poziomu 4100 punktów, nie chcą spadać, jest to po prostu widoczne jak na dłoni. Czekamy także tutaj, ponieważ konsolidacja od miesiąca trwa i po prostu trzeba cierpliwie czekać na to wybicie. Mamy dzisiaj w nocy wyjście na nowe poziomy maksymalne na indeksie w Japonii. To jest dobra informacja, natomiast nie jest ona wspierana zachowaniem giełdy w Chinach. Dlatego też moim zdaniem w Europie pojawi się optymizm i być może indeks DAX, który także jest w konsolidacji na coraz mniejszej zmienności, spróbuje znowu zaatakować poziom 16 000 punktów, ale po prostu cierpliwie czekajmy na to, co się tutaj dalej wydarzy. Natomiast z danych makroekonomicznych poznamy dzisiaj wskaźnik zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan o godzinie 16. Nie ma dzisiaj w kalendarzu ważniejszych danych makro, więc sesja moim zdaniem będzie testem sentymentu i inwestorzy będą także patrzyli, gdzie kształtują się świece tygodniowe. Ze zamknięcia wykresów tygodniowych ma to duże znaczenie. Utrzymanie nad poziomem $2000 na cenie złota będzie faworyzowało scenariusze prowzrostowe. Dlatego też poziom $2000 coraz bardziej rośnie na znaczeniu. Natomiast to, co mnie niepokoi, to fakt, że cena miedzi mocno spadła. Świeca tygodniowa faworyzuje scenariusze spadkowe. Wybicie z konsolidacji stało się faktem. Jeżeli te wciąż hipotetyczne dolne ograniczenie kanału spadkowego o kilkumiesięcznej historii nie zatrzyma spadków, to naprawdę przyspieszenie procesów obserwowanych na cenie miedzi może doprowadzić także do wywołania korekty na rynkach akcyjnych, na rynkach ryzyka, które będą się bały osłabienia gospodarczego i że to amerykańska gospodarka faktycznie wchodzi teraz w fazę recesyjną. Warto być tego po prostu świadomym. Plus patrzmy na zachowanie ceny ropy naftowej, ponieważ znowu zbliżamy się do poziomu $70. Każde utrzymywanie nad poziomem $70 faworyzuje scenariusze proryzyko, natomiast spadek poniżej to już jest sygnał, że znowu niepokoje o kondycję gospodarczą stają się faktem i rynek się tego obawia. Amerykanie starają się odnawiać zapasy strategiczne ropy naftowej w okolicach $70, dlatego to te czynniki mogą zaburzać naturalne rynkowe procesy dyskontowania spowolnienia gospodarczego. Bądźmy więc gotowi, że każdy spadek poniżej $70 może nagle uruchomić spiralę wzrostów, które będą niespodziewane i ta cena ropy naftowej znowu poszybuje w okolicach $75, tak jak to miało miejsce w ostatnich dniach, więc bądźmy na to wszystko gotowi. Plus obserwujmy zachowanie Bitcoina. Czy Bitcoin i cena miedzi sygnalizują, że w perspektywie następnych dni indeksy giełdowe zaczną spadać? Jestem też bardzo ciekawy, ponieważ Bitcoin atakuje dolne ograniczenie tej konsolidacji, która ma miejsce od drugiej połowy marca. Jeżeli przejdziemy dolne ograniczenie konsolidacji, no to naprawdę cofnięcie w kierunku kolejnych wsparć będzie bardzo, bardzo prawdopodobne. No i oczywiście słabość widoczna może część inwestorów kierować ku takim wnioskom, że teraz jakaś formacja szczytowa się tworzy na naszych oczach, a przebicie poziomu $26 000 da formację, powiedzmy, RGR, a to może zapowiadać spadek o nawet $5000. Czy tak się stanie? Będziemy to naprawdę monitorować w czasie rzeczywistym i jak to faktycznie jest. Drodzy Państwo, i w tym momencie jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Temat jest taki, czy koniec podwyżek stóp procentowych to początek recesji w gospodarce.
Zachęcam, żeby się z tymi materiałami zaznajamiać. One są tam na dole w opisie i także w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.